Moi drodzy, dzisiaj coś całkiem niebezpiecznego, ponieważ kustomizacja nie tylko karty graficznej, którą tutaj widzicie, ale również pamięci RAM, której nigdy nie malowałem i nie wiem, czego mogę się spodziewać po sprzęcie, gdy zostanie skustomowany. A to wszystko robimy razem z ekipą Computronic Gaming, ponieważ oni szykują, moi drodzy, prezent specjalnie dla Kapiego. Kapi to jest twórca internetowy, którego barwę głosu możecie znać z TikToka Computronic Gaming, a także z jego własnego kanału. Link wrzucam Wam w opisie, gdybyście byli ciekawi. I tu jest właśnie pomysł, aby przemalować kartę graficzną w kolor biały i RAM w kolor biały, aby wszystko pasowało do jednego zestawu. Czyli Piotrek nie powiedział mi bezpośrednio, ale najprawdopodobniej myślę, że będzie to biały komp. Wiem jedno, na pewno wszystko będzie trzeba potraktować delikatnie aerografem. Delikatne, cienkie warstwy, aby nie narzucić tego zbyt dużo, żeby każdy podzespół jeszcze spełniał swoje funkcje. Bo nie ma tylko stać i pachnieć, ale ma również działać. To dla rozgrzewki rozkręćmy kartę graficzną. Najpierw odkręcimy cały plate tutaj z góry, więc każdą jedną śrubkę muszę tutaj wyrzucić i ładnie odłożyć. Całe szczęście one są bardzo podobne do siebie, no to nie powinienem się zakręcić już przy sportowym skręcaniu. Po odkręceniu nie wiem, moi drodzy, czy akurat to wszystko ładnie nam odejdzie, chociaż widzę, że chyba powinno, ale no zobaczymy, za chwilę Wam to pokażę. Całe szczęście akurat właśnie te wszystkie śrubki trzymały tutaj naszego całego plate'a, więc nie będzie problemu z jego pomalowaniem, ale w ogóle bardzo ciekawa rzecz. Pierwszy raz widzę, żeby coś takiego tutaj było po tej stronie. Mamy taki jakby plexi i jakby taki delikatny meszek pod spodem, jakby on miał, nie wiem, chronić przed wibracjami. Trochę ciężko mi powiedzieć. To mamy tutaj termpady, które będzie trzeba wymienić, ale tutaj to, kurczę, no ciekawie to wygląda. I dla mnie zawsze takim fenomenem jest to, jakiej wielkości jest karta graficzna. Tutaj ta płytka to jest po prostu tylko i wyłącznie karta graficzna. Reszta, cała tutaj tego wszystkiego, no to jest po prostu chłodzenie, które musi chłodzić naszego RTX 4070. Porównywalnie troszeczkę większa. Znaczy większe chłodzenie od karty. Teraz dostanie się do tych wszystkich śrubek tutaj, w tym miejscu. Tutaj mamy jedną od wentylatorów, od tej obudowy. Tam pod spodem mamy kolejną, więc to nie będzie takie łatwe teraz to odkręcić, ponieważ dookoła mamy wszystkie tutaj te śrubki. No i musimy pamiętać o tym, żeby tutaj te wszystkie kabelki stąd wyciągnąć. I teraz tak, problem pojawił się następujący. Mam prawie już całość rozkręconą, ale niestety jedna z śrubek jest tutaj pod tą całą obudową na nasze wejścia HDMI, DisplayPorty i tam już śrubokrętem się nie dostanę. Może jakbym miał jakiś kątowy, no to może by się udało, ale niestety bez ściągnięcia całej tutaj tej płytki z kartą graficzną się w chwili obecnej nie obejdzie. I tom. No, odklejaj się. Termpady dosyć mocno trzymają, więc mimo tego, że śrubki mogą być wszystkie odklejone, to może być problem z termpadami. No, nie obejdzie się bez odkręcenia też tego. I teraz nadeszła ta chwila, w której usuwamy... O, to wyjdzie? Wyszło. Usuwamy radiator i zostawiamy już tylko samą... O, śrubka jeszcze jakaś. Obudowę. Kolejna rzecz. W środku są paski LEDowe, w środku w sensie, na obudowie są paski LEDowe, tutaj w tym miejscu. I mamy całe te urządzenia LEDowe tutaj w tych miejscach umieszczone. No też, żeby to wszystko miało ręce i nogi, trzeba to wyciągnąć. Nie należy to może do trudnych, że tak powiem, rzeczy do zrobienia, ale akurat troszeczkę pracochłonnych. I mamy wszystkie LEDy wyciągnięte. Połóżmy je tak, żeby tu się nam nie poplątało. I pięknie mamy przygotowany front do malowania. Jak szaleć to szaleć, powiem Wam, że ja pokuszę się jeszcze o pomalowanie wentylatorków. Odkręciłem je, oj, zaraz pogubię śrubki. Odkręciłem je, więc w sumie trzeba uważać tutaj, aby farba nie dostała się tylko do środka, do całej tej turbinki, nie wiem jak to się profesjonalnie nazywa, więc to w miarę jakoś tak okleję i zobaczymy, jak będą wyglądały, jak będą zachowywały się całe białe wentylatory. Teraz RAM. Jak się okazuje, tutaj to co widzicie, to jest właśnie RAM. RAM, który znajduje się w środku w tej oto obudowie. Nie ma tutaj żadnych śrubek, nic tutaj nie da rady rozkręcić, ponieważ wszystko jest po prostu przyklejone na taśmę dwustronną. Z jednej i z drugiej strony i tak naprawdę to, co ma odpowiadać za jakby pobór ciepła, że tak powiem, raczej odprowadzanie ciepła, to jest tylko jeden ten mały termpad. To całe to i to są po prostu taśmy dwustronne, które trzymają tą całą obudowę tutaj. U góry znajdują się malutkie LEDy. Mam nadzieję, że ostrość tutaj to złapie. O, jest. Tutaj na górze znajdują się malutkie LEDy.
Trochę trwało, zanim rozebrałem wszystkie kości ram. Użyłem do tego plastikowej łopatki, ponieważ ozdoby były stworzone z miękkiego aluminium i żeby nie wyginać ich zbyt mocno, musiałem ostrożnie usunąć klej. Jak się okazało, to też była taśma dwustronna. Teraz malowanie. Do położenia farby użyłem aerografu. Musiałem położyć kilka cienkich warstw z odpowiednim odstępem. Biała farba ma dość dobre krycie, ale jednak łatwiej jest pomalować biały element na czarno niż odwrotnie, jak w tym przypadku. Najtrudniej było pomalować wiatraki i obudowę. Dojście w zakamarki, aby wszystko było jednolite, nie było łatwym zadaniem. Musiałem mocno uważać na zacieki. Wiatraki oczywiście odpowiednio zabezpieczyłem, aby farba nie dostała się do środka, gdzie znajduje się mechanizm. Jest to ważne, aby wiatraki nie zatarły się podczas pracy. Dorzuciłem jeszcze do kompletu napisy wydrukowane na drukarce 3D. Zrobiłem różne rozmiary ksywki Kapi, które chłopaki będą mogli wykorzystać w różnych miejscach obudowy. Myślałem, żeby coś wkleić na kartę graficzną, ale nie chciałem już ingerować w zaplanowany custom. Dobra, słuchajcie, ramy są gotowe, pomalowane, wszystkie obudowy, tak jak widzieliście na przybitkach, wyschły, polakierowane. Teraz to wszystko składam do kupy. Dwa zrobiłem sobie testowo, żeby zobaczyć, jak to wszystko będzie wyglądać i powiem Wam, że jest całkiem ciekawie. Wygląda to solidnie, używając taśmy dwustronnej. Mam nadzieję, że ona w niczym nie przeszkodzi, więc złóżmy tą resztę, tam jeszcze schnie na górze karta graficzna i będziemy powoli to wszystko kompletować. A, właśnie, przecież mam już też wydrukowane ksywki Kapi w różnych rozmiarach, bo nie wiem, gdzie chłopaki będą chcieli umieścić akurat te napisy. Myślę, że gdzieś tam będą mogli to jako mały dodatek dorzucić i będzie to fajnie się łączyło z całym komputerem. Żeby skleić ponownie elementy kości ram, użyłem, tak jak to było w podstawowej wersji, taśmy dwustronnej. Wyciąłem cienkie paski i ku mojemu zaskoczeniu naprawdę dobrze się trzyma. Składanie karty graficznej było już trochę trudniejsze. Ponownie umieszczenie LEDów i złożenie ją w jedną całość było utrudnione jeszcze świeżą farbą, która jednak potrzebuje przynajmniej 2 doby, aby dobrze przyjąć się do powierzchni. Skończone. To teraz zobaczcie, jak wygląda cały zestaw karta graficzna i ramy. Po złożeniu jestem mile zaskoczony, że udało się zamienić czarny, klasyczny kolor karty graficznej i ramu na biały, customowy komplet. Oczywiście można by było kupić gotową kartę, ale jakby ktoś pytał, to ta została pomalowana ręcznie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli macie ochotę zostać ze mną trochę dłużej, to zapraszam do subskrybowania kanału, wciśnięcia dzwonka i pozostawienia łapki w górę. Dajcie znać w komentarzach, czy lubicie bardziej białe podzespoły, czy czarne. Na razie, trzymajcie się, cześć!